Siemano, witam wszystkich. Na podsumowaniu marca oczywiście fotowoltaika, solar trackery, pompy ciepła, magazyny energii wysoko-niskonapięciowe, auto elektryczne i kolektory słoneczne i co tam jeszcze sobie przypomnę, to wam na pewno powiem. Także zaczynamy standardowo tutaj w głównym rozliczeniem i tak. Z sieci zostało pobrane 544 kWh, do sieci oddane jest 284 kWh, produkcja z fotowoltaiki to jest 1261 kWh, autokonsumpcja bezpośrednio z instalacji i przez magazyny energii to jest 997 kWh, co nam daje 78% całej produkcji z fotowoltaiki. Nadwyżkę liczę dalej tak jak liczyłem, bo to co mi przyszło na fakturze 2000 kWh więcej niż powinno, że mam nadwyżki, to powiem wam, no czekam na następną fakturę tak naprawdę. Wtedy to jak wyjdzie dalej tak samo, to wyrównam i tyle. Na razie jest nadwyżka 117 kWh, także nawet do marca bym się spokojnie ze wszystkim wyrobił. Z drugiej strony zimy nie było, to i było się z czym wyrobić. I tak, lecimy dalej. Całkowite zużycie prądu w domu to jest 1521 kWh. Dom, prąd użytkowy to jest 513 kWh. Auto elektryczne wciągnęło, no zobaczcie, 491 kWh. Duża bateria, to i więcej jazdy. Pompa ciepła do CW 40 kWh, jakby się jakoś uparło i po 40 ciągnie cały czas. Tyle wychodzi z przelicznika. Pralka i suszarka w tym miesiącu 70 kWh. Pompa ciepła do 12 jeszcze Griamber Prestige przerobiony właśnie na pompę ciepła. Później już maksa 6 kW. Razem to nam daje 393 kWh. Klima 3,5 kW, 13 kWh. Chyba bardziej na podtrzymanie. Chyba w ogóle ta klima nie pracowała w tym miesiącu, w tamtym miesiącu. Klima 2,6 kW, 71 kWh. Jednak dziadka musi od czasu do czasu dodmuchać. Taka specyfika pomieszczenia, ale już coraz mniej będzie dodmuchiła przez to, że jednak pompa ciepła chodzi na krzywej grzewczej i jak jest na zewnątrz cieplej, to mniej daje nagrzejniki i dłużej może się też kręcić to ogrzewanie. Póki słońce nie zaświeci i tak wyłączy. Na górze mi ogrzewanie i dalej na dole musi dmuchać klimatyzator. Nie ma wyjścia. Także razem całe ogrzewanie w marcu 477 kWh. I tak, słuchajcie, średnie COP to jest 3,27, średnia temperatura 6,3, średnia prędkość wiatru 4,7. Tylko ktoś by powiedział, te 3,27 przy 6,3 coś słabo. To jest średnia temperatura całodobowa, a u mnie pompa ciepła ze względu na to, że jeszcze mam w układzie kolektory słoneczne, to w najcieplejsze, najbardziej słoneczne dni nie pracuje, bo wtedy kolektory przyjmują formę grzania i albo wspomagają centralne ogrzewanie, albo grzeją ten bufor i później bufor lata sobie na tym cieple z kolektorów, a dopiero później pompa ciepła się uruchamia dalej w najgorszych warunkach. Także to jest taki bardzo realny COP w najgorszych warunkach, jakie ona akurat miała. Także tak wygląda ogólne podsumowanie i teraz sobie przeskoczymy, już momencik, ja sobie muszę tutaj jeszcze, przeskoczymy sobie do off-gridów, do auta elektrycznego i całego tego wszystkiego, także tutaj jak zwykle dwa magazyny energii, auto elektryczne i podsumowanie bufora, co z niego wyszło, co do niego poszło, co gdzie, jak i dlaczego. I tak, mamy tak, niskonapięciowy magazyn energii, tu jest jak na razie dalej 30 kWh, użytkowe jakieś mniej więcej 22-24, zależy jak tam zaświeci mu. I tutaj jest solar tracker podpięty 385 kW i dwa panele. Jeszcze są te dwa panele, jeszcze nie ściągnąłem pod PP trackera, także 0,8, no 800 W pików. I tak, z sieci pobrane 290, zużyta energia to jest 824 i to co się udało
uzyskać i bezpośrednio z fotowoltaiki przez magazyn energii. To jest 534 kWh, co nam daje 65% całości, także fajnie to wygląda. I drugi magazyn energii, tutaj mamy 10 kWh wysokonapięciowy i z tym współpracuje Solar Tracker 5 kW i z sieci pobrana to jest 246 kWh, zużyta energia 643 kWh. I to, co się udało ze swojego wystrugać, to jest 396 kWh, co nam daje też 65% całego zużycia. I ktoś by powiedział, no mały magazyn, duży magazyn, tylko że tutaj elektryk jest też ładowany z tego magazynu, praktycznie cały czas jest z niego ładowany. No i staram się ładować go jak sieci słońca, także autokonsumpcja to jest ogromna, bo ładuję magazyn energii na kołach, który ma 36 kWh pojemności i ładuję go jak najczęściej w słońcu, a jak nie ma słońca, to dzięki temu, że już jest te 200 km średnio można nim zrobić, to może być tydzień czasu nie być słońca, jak nie mam wyjazdów i będę jeździł na tej energii, pojawi się słoneczko, dalej doładuję i temu właśnie ten mały magazynek jednak dał taki procent. Dobra, przesuwamy się dalej. I auto elektryczne, teraz już jazda z dużą baterią, nie 16, tylko 36 kWh bateria. Od razu udało się zrobić ponad 2 razy tyle, 2020 km. Spalanie, nie spalanie, tylko ile poszło na ładowanie auta, bo nie liczcie tego, ile wam auto zużyło, tylko ileście musieli ile trzeba było wsadzić energii, żeby dalej jechać to samo do pełna. U mnie strata jest 20%, tak jak liczyłem. Na ładowaniu niestety jednofazowa ładowarka 3,6 kW i tu tego nie przeskoczymy, ale średnia już, zobaczcie, na 100 km 24,3. Mniej już tej zimy było i też więcej było takiego jeżdżenia po prostu tam i z powrotem 140-150 km. To też robotę robi, jak mnie nie było. Oszczędność od razu skoczyła fajnie w górze, mam 830 zł niewydane na paliwo. Średnio liczę po 6 zł, tak mi wychodzi z przelicznika googlowskiego i na ogrzewanie Webastem poszło 2 litry ropy, także super, naprawdę super i teraz to auto to już tak konkretnie się nadaje do jazdy i nie ma kombinowania, co ja lubię kombinować, ale mi się już czasami po prostu nie chce. Także Kangur spisuje się super. I wracamy i na końcu bufor. I mamy tak, teraz już, że tak powiem, pół na pół, pół gry, pół maksa zakończasz sezon tego. Amberka już nie ma, do kolegi poszedł Amber, także niech się kolega cieszy, niech sobie używa. Ja mam inną pompę ciepła, to testuję dalej. I tak, pompy ciepła jedna i druga wyprodukowały 1289 kWh ciepła, tak, 1289 kWh ciepła. Na centralne ogrzewanie, może tak, 1298 kWh ciepła weszło do bufora, może tak jest prościej. Na centralne ogrzewanie, słuchajcie, zostało wyciągnięte z bufora 1223 kWh. Tutaj mamy na CWU, moment, bo się zakręciłem z tego wszystkiego. Z bufora na centralne ogrzewanie zostało wyciągnięte 1223 kWh. Na CWU zostało wyciągnięte 995 kWh i dzięki temu, że są kolektory słoneczne i powiem wam też dzięki temu delikatnie, że jednak ta pompa ciepła Maxy robi te defrosty bardzo szybko i krótko, to jestem na plusie 29 kWh. Czyli co z tego wynika? Że o 29 kWh więcej poszło na CO i na CWU niż wyprodukowała pompa ciepła. Także zostały przez kolektory słoneczne zostały pokryte straty defrostów, przestoju i jest na plus, także elegancko. Było na minus, na plus było w październiku, było na plus, później już było tylko na minus i teraz znowu jest na plus.
I jak ktoś chce przeliczyć sobie, bo ja będę zarobił z tego podsumowanie, bo to jest pierwszy sezon, kiedy tak naprawdę wiem, ile kilowatogodzin ciepła poszło na moje centralne ogrzewanie z bufora. A tutaj mamy 35,521 gigajouli z bufora wyszło na centralne ogrzewanie. I to sobie ktoś chce, niech przeliczy, zobaczę, ile kilowatogodzin potrzebował mój dom na ten sezon grzewczy. Także tak to wygląda. Najbardziej zadowolony, słuchajcie, jestem z elektryka, bo jednak robotę robi. Magazyny już się troszeczkę, że tak powiem, nie znudziły, ale już to jest taka po prostu codzienność. Dobra, lecimy dalej. No i tak to, słuchajcie, wygląda także, coraz lepiej to wygląda. Nadwyżkę na razie piszę po staremu, bo dziwne to jest troszeczkę. Ja się trzymam tego, co jest na liczniku tutaj, a nie co oni sobie tam wymyślili. No i dobra, co? Standardowo lecimy przez podwórko, nie? Tu tym żuka. No, gościu, dla koleżki tutaj już tylko drzwiczki dorobić. Siatkę jeszcze zaplątać, tutaj drzwiczki zrobić i tu już apartamenty. Jak ta lala, tam jeszcze jakąś budę mu sklecę. Będzie luks. I tak, fotowoltaika czeka sobie na razie, na spokojnie, na podpięcie. Mi się z tym nie pali. Paliło mi się, żeby... O, tam będziesz mieszkał, tam. Paliło mi się, żeby właśnie je powiesić i rozebrać to wszystko. Tutaj też panele pozrzucane, zostały tam na razie na zadaszenie. Później myślę, może jakąś blachę, bo moja małżonka mnie już opieprza za to moje lepiarstwo. Tutaj będzie ogródeczek, sobie małżonka zrobi, bardzo fajny. Także kurnik sobie, kurki tam z tamtej strony chodzą. Też pewnie później będą chodzić, jak już na jesień pogrzebać, trawkę podziobać. Solar trackery pracują na razie. Pracują, produkcja idzie elegancko. O, drut nawet wywiozłem. Kangur teraz robi robotę, powiem wam, elegancko. Kurde, nawet 3-4, nawet nie mówię, że 3-4, teraz coś było tak, no kilka dni było tak bez słońca, a nigdzie nie miałem wyjazdu za dużego, tylko tu wokół komina i wszystko wyjeździłem na tym prądzie, co było. I wczoraj i dzisiaj, jak jest słonko, ładuję go do pełna. I znowu może jakiegoś wyjazdu nie być. Także mogę tak od słonka do słonka tak naprawdę teraz przeskoczyć, mając te średnie 200 km zasięgu po prostu. Teraz już nie ma tych takich mrozów dużych, to lepiej to lata, także super sprawa z tą baterią, z tą wymianą. No ja nam kopiesz, ty majster. Się pomału chyba z basenem już. Nie, z basenem jeszcze chyba nie. Na razie spokojnie. I tak, kangur stoi, się ładuje. Tu czekam na pogodę, się rowerem powoził, na razie syn jeździ. Te panele muszę wreszcie ściągnąć, tak stoją, nie ma czasu, inne projekty są. Tutaj też instalacja pracuje elegancko, bez żadnych problemów, słuchajcie. Ładuje, będzie oczywiście modernizacja. Dzisiaj jeszcze film robię z kolektorów. Ile energii mi wsadzi w 2 zbiorniki, bo już jest godzina, słuchajcie, 4/4 jest, 2025 jest po 9, ogrzewanie już niepotrzebne, mimo tego, że był przymrozek, ale jednak słonko wpada do domu i tego ciepła jest ze słońca dosyć sporo, a jak wczoraj było ciepło, to dom nałapał tego ciepła, wczoraj w nocy tam musiał sobie troszeczkę doładować tego ciepła i teraz już nie potrzebuje. Także co, jak nie potrzebuję, to ogrzewanie wyłączone i robię sobie jeszcze taki teścik delikatny. No i tutaj no nie ma Ambera. Amber pojechał do kolegi, niech mu służy. A tutaj będzie 3 panele jeszcze dojdą. Także taką konstrukcję jeszcze tutaj dołożę i tak z tamtej strony zamknę te kolektory, jeszcze tutaj 3 panele, także już będę miał 9 paneli, co nam da 3,6 kW. A na tą stronę 3,6 kW, powiem wam, to już fajnie. I już prądy fajne, bo już ponad 350 V. I produkcja też będzie fajna i pewnie mnie nie widzicie w ogóle. Kogenerator stoi i będzie stał. Klimy, ta co w ogóle chyba nie pracowała. A teraz muszę chodzić jeszcze z drugiej strony domu,
No bo tutaj Maxa stoi. Maxa też już na off, bo jest powyżej +5, pompa obiegowa nie musi pracować. Powiem wam, przeskok z ulepa na oryginał jest tylko na plus. Żadnego minusu na razie nie znalazłem w tym temacie. No jednak to jest pompa, która jest robiona fabrycznie, z algorytmem, z całą tą resztą, tak jak ma być. No i 6 kW pompa ciepła daje sobie na razie radę bez problemu ze zładem 1000 litrów i grzejnikami. Tylko że no nie było tej zimy. Były przymrozki, trochę mrozu, ale no niestety tutaj lecę na krzywej. Krzywa grzewcza, super sprawa naprawdę. I jak, że tak powiem, się zimno robiło, pompa cały czas wchodziła na wyższą temperaturę, goniła ten układ. Też potrzebuję tego czasu, poczuję z 2 godziny, żeby to wszystko po prostu całością podnieść do góry o 1 stopień. To się tak wydaje, to jest 600 litrów wody, plus jeszcze defrosty. W międzyczasie 3 minuty defrostu tutaj to jest zajebista sprawa, powiem i tyle. Nie ma po prostu z niepotrzebnych strat energii. I jak dla mnie potrzeba przynajmniej 2 dni mrozu i to takie, żeby było -5 najwyższa temperatura i niżej. Bo ona jak już się rozbuje, ten cały układ, to później sobie zejdzie i będzie tylko pilnować tej temperatury. A tutaj co już zaczęła stabilizować, to się zaczęło ciepło robić. Ale jak na razie tylko na plus. Dobra, pompa ciepła. Bunkier stoi. O, mamy jubileusz, że tak powiem, rocznicę, nie? Red Odo, patrzcie, kwiecień 2023, także już teścik, już jest wrzucony nawet na YouTube'a. Test 2. rok. Słuchajcie, Red Odo jest już ze mną 2 lata. To się tak wydaje, a ten czas zapierdziela i kurde, tutaj jak patrzyłem na film, to tutaj tylko był Victron, 2 baterie i jeszcze strojaczka leżała na podłodze, nawet na ścianie nie było zamontowana. Także no kurde, powiem wam, przez te lata to się tutaj masakra, ile tu przeszło sprzętu przez ten bunkier, to kurde, no grubo, grubo. I także, o, mamy nawet z teścików, kto nie oglądał, i z tego co wychodzi, bateria straciła 8% przez 2 lata, bo 92% to jest nominał po przetwornicy, także 8%, 7,5% poszło. Jak dla mnie, bomba. No jak się grzeje, standardowo. Tutaj dalej czekam na test. 6 nie podpięta, stoi. No jeszcze trochę postoi. No może, kurde, no mam roboty na polu tyle, że powiem wam, kurde, no nie ma czasu. Nie ma czasu, to się tak wydaje, a tu od rana do wieczora wio i nie ma czasu. Jeszcze człowiek się rozchoruje, to taki wkurwiony, będę przeklinał na tym troszeczkę, przepraszam, taki wkurwiony, bo nic nie może zrobić. Jeszcze mnie ten katar męczy, dlatego nie chcę za dużo tu chodzić, tam chodzić. A załatwiło mnie, że w ten fundamencik robiłem. Przewiało mnie konkretnie, no i jeszcze dzieciaki były chore, to mnie dobiło. I to takie tydzień czasu, kurde, masakra normalnie, no życie. Ty tu podkradł, bułki suche kurą podkradłeś. Dobra, mały magazynek, wbrew pozorom, jak widzieliście, kurde, 10 kWh, fajnie sobie z tym wszystkim radzi. Tylko jego ratuje jedna sprawa, jedyna. Ratuje sprawa magazynu energii 36 kWh. Elektryk, bo on jest często gęsto ładowany właśnie jak jest słońce i lecę w tej autokonsumpcji, nawet tak jak widzicie. Dzisiejszy dzionek eksportu do sieci 0,6 kWh. To są to takie właśnie jego tam wahania, przeliczenia i inne rzeczy. Kopanie się tym prądem i dzisiaj z produkcji już macie 10 kWh, 6 zużyte. Auto tyle co podpięte, także jeszcze nie nabiło. Ale przy takiej pogodzie ponad 40 kWh z tej piątki to będzie wyciągnięte. No już widać, że bateria pcha. Bo na auto inne pierdoły idzie około 4 kW. Z instalacji już idzie ponad 4 kW. Przypominam, Solar Tracker 5 kW i do baterii 34%. Także działa sobie to. Dalej mała pojemność. Tu 20 kWh słupek to jest minimum. Na coś takiego, żeby to fajnie chodziło, według mnie. Baniak stoi, się nie boi. A tych co nie wiedzą, dom ogrzewany, 160 metrów. 110 jest bezpośrednio, pośrednio jest reszta. Cały układ, jak to wszystko działa. Kolektory, bufor, pompa ciepła, centralne ogrzewanie, CWU, szmerobajery, cuda na kiju i inne tematy takie.
I dzisiaj teścik właśnie z kolektorków. Leci sobie, tutaj temperaturki elegancko sobie lecą. Pompa ciepła, jak widzicie, nie pracuje, a już w cieniu widzi 9,7 stopnia. No, pamiątka, jeszcze kable zostały. Ty, co ty mi tu za porządki robisz? Halo, gościu, porządkowy. Czutom, co ty za porządki robisz, co? Ty kurczę, byku, jeden niedobry. I tak, tutaj było sterowanie Zamberka, to będzie przyniesione, o, to wszystko co tam leży. Ale czekam, powiem wam z tym. Pogoda ma się zepsuć. Także, coś mi do oka wpadło. Także będę się tym bawił, jak się zestra pogoda i tyle. Teraz ładna pogoda, idę te bramki porobić, żeby chmurka już tam wsadzić. I tutaj z przodu już też na podwórku trochę ogarnąć, bo wiecznie tym łańcuchem w tej weftę będzie sobie już w końcu siedział. No. Także, no tyle. Co tam więcej? Co by kto nie wiedział, to się pytać. Tyle, słuchajcie. Lecimy z tematem. Jak podepnę tą instalację na stodole, tak? Na stodole. Jak podepnę tą instalację na stodole, to ona, nie wiem pod co pójdzie. Chyba pójdzie, znaczy to ogólnie poddaję jednego pójdzie. Pewnie tego 6 z 10 baterią. Bo tam jest jednego ograniczenie, troszeczkę z cieniu z dachu. I tam mam 8 paneli, a tutaj będę miał jeszcze 6 paneli. To zostawię pod tą 12. Zobaczę, jakie różnice będą. Mi się wydaje, że będą takie same uzyski, bo to 12 jednak, jak już słońce nawet tam jest, tam dalej, to ona dalej pracuje, bo tyłu dostaje, a ta na stodole już jest zacieniona. Ale będzie fajnie to będzie widać, także też takie porównania. No ja na tym stracę, bo te magazyny już będą niedoładowane, ale to tam ja dalej jest ten net meteringu i mam czas na tą zabawę. Czyli jak mam czas na tą zabawę, to się bawimy i przy okazji też korzystacie z mojej zabawy. Co jeszcze? Słuchajcie, tyle na razie. Idę tematy ogarniać, póki pogoda. Jeszcze znajomy był, to wziął pompę, trochę im pomogłem. Później wstaje, korzonkiem mnie złapały. Kurde, ja już nie wiem, mi się nie nadaje chyba już. Co chwilę coś mnie chrypie, łypie i w ogóle. Także co, pas na plecy, taki usztywniający, mam fajny. I do roboty. Bo ja wiem, czego mnie plecy bolą. Przez to, że ja tydzień czasu w domu siedziałem i, że tak powiem, nic nie robiłem, chorowałem, a ja jak nic nie robię, to mnie zaraz wszystko boli. Człowiek musi być cały czas w ruchu. Jak nie jest w ruchu, to jest tylko, kurde, nie wiem, na trumnę szczeka czy co. Trzeba działać, jeszcze raz działać, żeby coś się działo. Dobra, bo pierdzielę bajki. Szczęścia, zdrowia, pamiętności, trzymajcie się i kurde, jeszcze trochę tego kadru zostało. Zdrowia, lecimy z tematem dalej.